Cześć, jestem Maciek. Cześć, jestem Iza. Jesteśmy na lotnisku Balice w Krakowie. Jest godzina około 6 rano, a my zaczynamy naszą podróż Wizerem na Malediwy. Tym samym chcielibyśmy Was zaprosić na tą serię. I co? A na nas czas. Lecimy już na odloty. Trzymajcie się. Cześć. Słuchajcie, dojeżdżamy do portu imienia Pawła II. Jest godzina 5:28. Pogoda jest bardzo dobra. Mieściny w powietrzu są bardzo niskie, jest po prostu bardzo korzystne. Skoro już zastanawiacie się, jak będzie wyglądała nasza podróż Wizerem na Malediwy, to opowiadam Wam. Będzie to prawdziwe widowisko podzielone na 3 odcinki. Pierwszy przystanek to Kutaisi w Gruzji, gdzie spędzimy dosłownie pół dnia. Lot na miejsce potrwa tylko 3 godziny zamiast 5, jak pierwotnie myśleliśmy. Muszę przyznać, że pierwszy raz złapaliśmy się w pułapkę zmiany czasu i wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, gdy w połowie lotu pilot ogłosił przygotowanie do lądowania. Stamtąd ruszymy do Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie spędzimy prawie 2 dni. Lot z Kutaisi zajmuje około 3,5 godziny. To będzie nasza pierwsza wizyta w krajach Bliskiego Wschodu, oprócz klasycznego kierunku Polaków na All Excuse Me, czyli Egiptem, więc zdecydowaliśmy się na nieco dłuższy pobyt. Następnie wsiądziemy ostatni już raz podczas tej podróży na pokład Wizera i polecimy prosto na lotnisko międzynarodowe w Male, na Malediwach. Ten lot potrwa około 4,5 godziny. Ostatecznie podróż, która czarterem zajmuje około 10-11 godzin, zostanie rozłożona na 3 stosunkowo krótkie loty z przerwami w każdym z tych miejsc, co również pozwoli nam łagodniej pokonać jetlag. Slowly გაიგთავიცინოთ, რომ ეს თქვენს უკან შეიძლება მდებარეობდეს. Now we are going to show you how to use the seat belts. ახლა კი გაჩვენებთ როგორ გამოიყენოთ უსაფრთხოების ხვედები. To fasten your seat belts, push the hands together and try it by the... No dobra, ale co to w ogóle jest ananas czas i skąd się to wszystko wzięło? No więc tak naprawdę o YouTubie myśleliśmy już od jakiegoś czasu i... Tak długo jak podróżujemy tak naprawdę wspólnie. Jak podróżujemy wspólnie i jesteśmy razem, czyli już ponad 4 lata. I zawsze to było gdzieś tam z tyłu naszej głowy, ale coś nas powstrzymywało, nie ten moment, nie ta chwila, może gdzieś na kolejnym wyjeździe. No i teraz zdecydowaliśmy się, że jest na to idealny czas, ponieważ przed nami długa podróż. A na nas czas. To jest nasz kanał podróżniczy, przygodowy, kulinarny. To jest kanał, który sobie zamarzycie. Łączy w sobie wszystko i nic. To jest kanał... Tak. Nie. To nie jest kanał, który nie łączy niczego. Łączy nic. To jest kanał, w którym zobaczycie przykre historie i wesołe historie. To jest kanał, w którym zobaczycie... Prawdę. Prawdziwe życie. Nigdy kłamstwo. To jest kanał, w którym zobaczycie nas, surfujących, uczących się życia, szukających swojego miejsca na ziemi. O. To jest o przełamywaniu swoich barier i strachów. Tak. To jest kanał o wychodzeniu ze strefy komfortu. To jest kanał o wybieraniu innej ścieżki życiowej. Podejmowaniu ryzyka. Dokładnie. A na nasz czas? A Wam życzymy przyjemnego oglądania. Zdrowia! Zabijał za pieniądze. Wylądowaliśmy już w Gruzji. Ale... Burdel mają trochę. Każdy sobie idzie jak mu się życzy. Nikt tutaj żadnym ruchem nie kieruje. Po prostu wychodzisz z samolotu i idziesz sobie. Witajcie w Gruzji, kraju wielu kontrastów. Tutaj, gdzie góry Kaukazu spotykają się z Morzem Czarnym, a tradycja łączy się z nowoczesnością. Pierwsze wrażenie z podróży z lotniska Kutaisi do centrum miasta przybiera nieco nietypowy wydźwięk. Setki rozebranych samochodów na poboczu. To nie jest przypadkowe zjawisko, lecz często praktykowany sposób, nazwijmy to, recyklingu. Gruzja, będąca krzyżowym punktem szlaków handlowych, doznaje swoistego boomu na używane i uszkodzone samochody, a te importowane są tu w tysiącach.
Często są one demontowane na części, które potem składane są w naprawdę unikalne kombinacje, gdzie jedno auto może powstać z elementów kilku różnych mark. Bo nikt tutaj nie będzie się przecież przejmował, że przód auta jest z Mercedesa, a tył z Citroena. To fascynujące zjawisko związane jest z relatywnie niskimi cenami uszkodzonych samochodów z zachodu, ale także z Japonii i innych krajów azjatyckich. To, co u nas w mniejszej skali odbywa się z samochodami ze Stanów lub Niemiec, tutaj rozwinęło się do rangi składania aut jak klocki Lego. Tutejsi mechanicy i pasjonaci podjęli wyzwanie, tworząc unikatowe pojazdy, które przyciągają uwagę nie tylko lokalnych mieszkańców, ale i nas samych. W ten sposób podróż z lotniska staje się również podróżą przez kreatywność i niekonwencjonalność mieszkańców Gruzji. My znajdujemy się już w centrum miasta, gdzie podziwiamy zachód słońca nad rzeką Rioni. Jest to główna rzeka zachodniej Gruzji, mająca źródło w górach Kaukazu, widocznych w oddali, znajdując ujście w Morzu Czarnym. Znajdujemy się właśnie w samym centrum Kutaisi, w którym zatrzymujemy się tylko tak naprawdę na nocleg i jedzenie. Jesteśmy w typowej gruzińskiej restauracji, podobno bardzo popularnej wśród lokalsów, która nazywa się El Paso. Jest siostrzaną restauracją drugiej bardzo popularnej knajpy w tym samym mieście. Nazywa się El Depo. Nie wiemy, skąd pochodzenie meksykańskie, ale jedzenie typowo gruzińskie, które wypróbujemy. Zrobiliśmy szybki research przed przylotem i to jest beans in a pot. Kociołek z fasolą. I to jest po prostu beans in a pot. Beans in a pot. Pycha. Tutaj mamy drugie danie z listy, którą zamówiliśmy i trochę to wygląda jak samosy indyjskie, ale nie do końca właśnie znamy jeszcze nazwę gruzińską, więc na pewno napiszemy. To jest lawasz Z nadzieniem z ziemniaków i sera, tak, więc bym... Jak ruskie, no. Tak bym oczekiwała, że właśnie będzie smakować. Czy tak smakuje? Jak ruskie? Nie? Znaczy nie ma tutaj cebuli i ten farsz jest nie wiem, bardzo fajnie się tak chrupie. Okej. Dobra, ja spróbuję teraz. Przypomina ruskie pierogi. Okej, to fajnie. Chrupiące ruskie pierogi. Ten ser w tych pierożkach jest dość słony, ale radzimy sobie tak, że polewamy je tą fasolą i to razem zarąbiście sobie współgra. Nie wiemy, czy Gruzini by nas zabili za to, czy nie, ale na razie nikt nie zareagował. To na stół wjechało chyba sztandarowe danie gruzińskie, które każdy kojarzy. Inkali. Zamówiliśmy 6 sztuk. Ostatni raz, jak tutaj byłem z moim przyjacielem, skończyło się to nie najlepiej, ponieważ pani kelnerka zbierając od nas zamówienie z zaskoczeniem na twarzy zauważyła, że nie pozostawiliśmy tych końcówek i no, później w hotelu mieliśmy przez to małe perturbacje. Tym razem uczynimy zupełnie inaczej i właśnie nabijemy się w to miejsce i pomału zaczniemy od gryzienia i wypicia tej zupy. Pycha? Kontrasty społeczne widoczne są na każdym kroku. Z jednej strony widzimy tradycyjne wioski, gdzie życie toczy się spokojnie, a z drugiej dynamiczne centrum miasta pulsujące energią. Gruzja to kraj, który nieustannie balansuje między biedą a bogactwem, tworząc swój własny, unikalny obraz. Znajdujemy się teraz na głównym placu. Przyszliśmy stamtąd, to była ta restauracja. I tak naprawdę każdy koniec tego placu to jest jakiś duży punkt. O, naprzeciwko jest tak. Na dole dzieje się odpust. Z tej strony jest McDonald's. Z tej strony jest, to się chyba nazywa Central Park, więc park centralny po prostu Kutaisi. Tak, to jest taki główny park w tym mieście. A to wszystko w środku to jest naprawdę wielkie rondo, które jest bez pasów i jeździ wokół fontanny. I wszędzie są banki i kantory. Hello. Yoga. Taki obraz jest bardzo częsty tutaj w mieście, jest bardzo dużo
takich piesków, które sobie żyją na ulicy. Że bardzo, i też większość z nich jest zaczipowana na uchu, więc przynajmniej widać, że coś tam się starają z tym robić. Są akcje kastrowania psów, żeby nie rozprzestrzeniały się tak po mieście. Ale ten towarzysz sobie tutaj siedzi po prostu w kawiarni pod stołem. Izabelo, może podzielisz się z nami wrażeniami z lotniska w Kutaisi? Tak, wrażenia są, wydaje mi się, niezapomniane, bo mimo tego, że jesteśmy na całkiem nowym lotnisku, tak? Wspominałeś, że zbudowanym w 2021? 2021, tak. To generalnie jest bardzo niedostosowane do takiej ilości ludzi, która tutaj przychodzi. Nie ma automatycznych bramek wpuszczających na przejścia. Tak, jest pani, która skanuje oczami paszporty wszystkich ludzi, więc jest ogromna kolejka do tej pani, a za nią tak, już za nie ma jest... kolejki w ogóle do skanerów. Tak, czyli potem do odprawy bagażowej nie ma kolejki, ale następnie jest kolejka do odprawy paszportowej. Więc tak naprawdę, mimo tego, że byliśmy 2 godziny wcześniej na lotnisku, to naprawdę wydaje mi się, że ponad godzinę spokojnie zajęło nam przejście przez wszystkie etapy odprawy, zanim doszliśmy już do strefy westchłowej. Generalnie bardzo mało jest miejsc przewidzianych siedzących, szczególnie w cieniu, bo bardzo duża część lotniska jest przeszklona i strasznie jest tutaj gorąco, mimo tego, że na zewnątrz jest w tym momencie 7 stopni, a wcześniej było tylko chłodniej. Tak wygląda lotnisko. Tam już jest nasz samolot. Ludzie sobie już tutaj człapią. I następny przystanek Abu Dhabi. No, widzimy się w Abu Dhabi, 24 stopnie. Halo! Co się stało? Pani chciała ode mnie butelkę. Pani chciała cię tipsa? Pizzkę chciała ode mnie. Ładnie, na bogato. To już jest lotnisko w Abu Dhabi. Jest przeogromne. Zmierzamy teraz w kierunku odpraw i szukamy samochodu. Tak jest, pani Izabela. Proszę się tam pchać. To jest chyba ostatnie, czego bym się spodziewał w Abu Dhabi. Okej, nie zrozumcie mnie źle, ale spływ kajakiem w kraju, w których nie ma żadnych rzek? Przecież to brzmi jak jakiś absurd. Ja pierdolę, tu po lewej co było, jak Biały Dom. Press B1. Okej. Czyli wjeżdżamy teraz do windy dla samochodów. No, sam jestem ciekaw, jak to będzie działać, bo jeszcze czegoś takiego nie używałem. Która zawiezie nas na parking. Która zawiezie nas na parking, no. Coś tam. Hotelu, no. Ciekawe. Takie windy, dużo czasu się czeka. No i tutaj. No jedziemy. My już instalujemy się w hotelu po całym dniu w podróży i planujemy wypad do ekscytującego Dubaju następnego dnia, co pokażemy w kolejnym filmie. Was zostawiamy z widokiem na Abu Dhabi nocą. Dziękujemy za oglądanie do końca. Jeżeli Wam się podobało, to tu macie małą podpowiedź, co robić dalej. Trzymajcie się, do następnego.